Siemaneczko wszystkim, witamy Was w Warszawie. Jesteśmy u nas w naszym małym, skromnym mieszkanku. Jesteśmy w trakcie przygotowań do nadchodzącej gali, która będzie już u nas w Trójmieście w Ergo Arenie 14 czerwca. Nie jesteśmy tutaj przez przypadek, ponieważ już do ostatniej swojej walki szykowałem się w klubie WCA i Mighty Bulls Gdynia. Cały zeszły tydzień był taki, że naprawdę widać chyba po mojej twarzy, że jeszcze ślady wojny zostały. Zaraz ruszamy na kolejne rundy sparingowe. Dodatkowo przyjeżdża nasz trener z Mighty Bulls Gdynia, Grzegorz Jakubowski, i może coś wam ciekawego powie do kamery, a może nie. I ty pewnie będzie jakaś wstawka, jak mówi nie. Nie. Co mnie skłoniło, że przyjechałem do WCA? Na pewno to, że u nas w Gdyni troszkę się ekipa pozmieniała i nie ma z kim porobić, jak chodzi o sparring partnerów. Byłem też w Hiszpanii przez 2 tygodnie w All Starsie, jeździłem do Klimentu. Tam sobie zmieniałem kluby, żeby jak najwięcej z różnymi osobami porobić. No i z racji, że Sebastian, mój przyjaciel, przygotowywał się w WCA, widziałem gdzieś tam jego performance w ostatniej walce, stwierdziłem, że chłopacy z WCA na pewno mi pomogą w przygotowaniach do Romka Szymańskiego i te czeczeńskie, mocne zapasy na pewno przydadzą mi się w tych przygotowaniach i jestem bardzo wdzięczny za ich pomoc. Zapowiada się naprawdę ciekawy dzień, a przy okazji jeszcze świeci słoneczko, więc naprawdę petarda energia dzisiaj. No, osiedle jest całkiem spoko, jest dużo drzew dookoła, jest w miarę spokojnie. Nie ma tak, że sąsiedzi zaglądają ci w okna, więc jestem miło zaskoczony. Najbardziej mi się podoba, że wychodzisz na balkon i jest naprawdę zielono i możesz czerpać tą energię. Tak to wygląda, jak 2 facetów mieszka razem na chacie. Pranie zostało zrobione już ze 2 dni temu i do tej pory wisi i nie ma komu tego ściągnąć, nie? Bo ani mi się nie chce, ani Kacprowi, więc jedyne co robimy, to czasem podchodzimy, zgarniam to, co potrzebuję, biorę do torby, jadę na trening, wracam, a to dalej to jest, nie? Więc potrzebujemy jakiejś kobiecej ręki w tym mieszkaniu chyba. Cały czas się wietrzy. To nie jest tak, że potrzebujemy kobiecej ręki, tylko po prostu chcemy mieć wywietrzone dobrze ubrania. No, dokładnie, o to chodzi. Ale mi się śpieszy. Dobra, żartuję, jedziemy. Uciekamy na sparingi. Ciężka robota dzisiaj przed nami. Kocham cię. Życzę ci pięknego, udanego dzionka. Takie koszulki każdy dostaje, kupując bilet na mój sektor, także wejdźcie na mojego Instagrama, znajdźcie punkty, w których możecie kupić te koszuleczki. Od razu mówię, w jednym punkcie mamy możliwość wysyłki, także kupujecie bilet, w cenie macie koszuleczkę gratis i wpadacie na Ergo Arena kibicować. Wiadomo, medialnie trzeba działać, bo samym sportem nie wybronię potem nowego kontraktu i tak dalej. Trzeba troszeczkę więcej dawać od siebie, żeby ludzie chcieli ciebie oglądać i staram się tak zrobić, żeby jak najbardziej mnie mogli poznać i utożsamiać się ze mną. Bardzo mocno bije. Jest bardzo nieprzyjemny i bardzo silny. Jak na tą wagę. Raz, 2. Au, au, tylnia. Dobrze. Raz, 2. Odchylenie tylnia. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobrze. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Raz, 2. Oddech. Lej starego dziada. Przybierz nie jest taki stary. Końcówka, dawaj! Szybciej! Nic się nie zmieniło. Muszę udawać, że jestem młody, ale coraz ciężej mi to idzie. Przyjemny chłopak, silny fizycznie, no, mocne Muay Thai. Taka szkoła ukraińska, bym powiedział. Na przełamanie wymiany lubi
też bardzo duży progres w parterze zrobił. Zapaśniczo też bardzo dobrze wygląda, nie? Tego, czego nigdy nie miałem, on ma już. Zapasy, więc jest naprawdę miło, jestem zdziwiony, bo nie jest go łatwo tam przewrócić i dobrze wstaje, dobrze się zachowuje. Przypuszcz, to jest naprawdę też wysoka półka, więc tu walka będzie na śmierć i życie. Liczę na naszego zawodnika, ale wiem, że przeciwnik jest też z wysokiej półki. To nie będzie takie, wiesz, hop-siup. To nie będzie walka z kułakiem. Mam nadzieję, że ustrzeli Przybysza na brodę. Albo go zaskoczy trójkątem. Ja mam trenera, który mieszka w Skarżysko-Kamiennym. Zaczęliśmy współpracę w Gdańsku. No i tak się wyszło, że ja tutaj przeprowadziłem się. No i dalej współpracuję. Mi podoba się, jak się mi on układa te treningi. Zna, na czym trzeba przycisnąć, nie? No i pod walkę rozpisuje mi te treningi, nie? Właśnie robię i on mi to pokazuje w filmikach. Dobrze mi to wychodzi. Jak coś nie kumam, to wysyłam i on mi podpowiada, nie? Robota zrobiona dzisiaj z rana. No i co, wieczorem jeszcze wpadam na MMA. No i tak to jest, nie? No i dobra. Teraz lecę na strefę regeneracji. Cześć, trener. Cześć, cześć, cześć. Cześć, trener. No my jesteśmy na miejscu. A gdzie trener? Dobra. A, widzę chyba trenera. Cześć, chłopaki. Cześć, ten. Cześć, Ma. Kwestio. Siemanko. Pa, nagraj to, połóż rękę. Widziałeś? Mocnych masz sparring partnerów na dzisiaj? Z tego co wiem, to tak. Zaraz zobaczymy, czy wszyscy się pojawią. Mam nadzieję, że tak, bo to wiadomo jak to jest, że życie czasem pota figle, nie wiem, komuś chociażby samochód się rozwali w drodze na salę. Ale liczę, że wszyscy będą. Jeśli tak, no to poczekajmy dzisiaj piekielnie ciężkiej rundy. No ale nastawiony jestem na to, że będę po prostu wypieprzony z butów. Ale to dobrze, nie? Tak ma być właśnie. Taka praca jest mi teraz potrzebna. Po prostu nauczyłem się już nie brać do siebie sparingu, zwłaszcza jak wiem, że mam sparingi zajazdowe, czyli ja jestem w środku i co chwilę do mnie wchodzi na każdą rundę świeży zawodnik. To wiem, że nie mogę patrzeć na to na zasadzie, że piątą rundę wygrywam, tylko do każdej rundy wychodzę jak do pierwszej rundy, w pełni skupiony i robię swoją robotę, czyli jestem skupiony, pracuję i staram się realizować swój game plan. Ty, ale to jest lot jakiś lot kaleków, czy jak? Dobrze ci widzi. Miałem być różnie, wiesz? Nie, no poczekaj chwilę, ja patrzę na stację, mówię, o znam tego człowieka, chyba biegnę po autograf. Jestem, ale autografu nie mam. Tutaj dużo jest takich kurdupli, więc tutaj myślę, że to odpowiednie miejsce jest na tą kategorię wagową. Chcąc, nie chcąc być u góry, musisz się bić z tymi już najlepszymi. Jak był u was, to czym się wyróżnił? Tak, po liście. Niczym. Zmienił klub, trenuje w Szczecinie, wysoki poziom parterowy tego klubu. Poliszczyk zasługuje na tę walkę? Bo w sumie, z tego co wiem, też Joshua podobno się bije na tej gali, a jest wyżej. Każdy, kto myśli logicznie, może sam sobie wyciągnąć wnioski. Sebastian wygrywa walkę z zawodnikiem, który wcześniej wygrywa z Poliszczukiem, no to każdy może sam to ocenić. Nie trzeba być wielkim filozofem. Dobra, teraz idziemy na strefę regeneracji. Tam jest dużo terapii po typu tlenoterapia, krokomora hiperbaryczna. Tam jest, wchodzisz na zimno, nie wiem jak to się nazywa. No teraz zobaczycie, co tam będzie, nie? No i zapraszam do strefy regeneracji. Teraz wchodzę na światełko. Tam będzie ciepło. Co, na ile? Na 15 minutek mi włączysz, tak? Tak, 15 minutek. Stój sobie dosyć blisko tego panelu i to bardzo fajnie zadziała ci na cokolwiek cię będzie boleć. Jak masz jakąś ranę do wygojenia, to też bardzo fajnie na to zadziała. I potem przejdziemy sobie na krioterapię.
Okej, dobra. Włączam. Po prostu tu sobie stoję, pomyślam o wygranej walce, zregeneruję swoje mięśnie, nerwowy układ. No i tak to wygląda, nie? Przez 15 minutek pogrzeję się. Cyk. Tak, no teraz jestem po światłach rozgrzany. No i lecę teraz na Clio, do zimnej lodówki. Minus 195 stopni, 3 minutki. Trzeba tam pierdolić się, gdzie nieprzyjemne. No, to ci robię robotę, nie? Mimo, że to jest 195 stopni na minusie, no to tak naprawdę w odczuciach jest to naprawdę takie w miarę lajtowe. Jestem zahortowany wtedy. No i regeneruję się bardziej. Jak jestem zajechany, wejdę, usiedzę 3 minutki tam raz w tygodniu, to się dobrze robię. Okej, let's go. Pamiętaj, żeby na pewno nie patrzeć się w dół za bardzo w trakcie tego zabiegu. Azot po prostu nie może być przy nosie, no nie? Więc pamiętaj, żeby go nie wdychać. Jeżeli poczujesz się jakkolwiek słabo, to też mi od razu mów, to przerwiemy. A jak będzie ci za zimno, ale dasz jeszcze radę, to ręce sobie unieś do góry. Dobra? Dobra, minutka za nami, jeszcze dwie. Czas leci szybko, nie? Fajny klimacik, nie? Yep. Jest. Ja ogólnie jestem krytykiem filmowym takim, nie? Teraz się nagrywałem takie filmy tragicznie, że masakra. Matrix to jest zajebisty film. Terminator też dobry jest. Też dobrze nagrany i hardkorowy. Przed nas Maciek Różański. Gdzie? No tutaj jest. Maciek Różański? O, nie, no kurde, no co, jak nie się... Ja mam już palp uszkodzony. No to się to się normalnie Zapach, bierzesz mi się rękę. Tak. Tylko, że nie sparułem z nim, nie? Dlaczego? Za duży jest. No gdzie? Skontuzuje mnie. Kiedy się możemy spodziewać, że wrócisz? Kiedy kolejna walka tak mniej więcej może być? Nie, trudno powiedzieć. Na razie to nie mogę za bardzo ręki do góry podnieść, także czekam. Tam jest chyba po 3 miesiącach do treningu się wraca po zabiegu, no to minęły ile? 3,5 tygodnia, no to jeszcze trochę trzeba poczekać, nie? Na walce zerwałem taki mięsień nadgrzebieniowy w barku. Bolało, to tam ta diagnoza, coś tam, nie? No i trzeba było to po prostu zastrzyć, nie? Samo by się nie zrosło. No tak jak 3 miesiące, no to tak licząc, to w połowie wakacji wrócę do jakichś treningów, no to 3 miesiące, żeby dobrze potrenować było, nie? No to na koniec roku. Nie wiem, czy tam na koniec roku jakieś będzie dla mnie miejsce, jak nie na koniec, to na początek następnego, nie? Tak, no i teraz po strefie regeneracji jedziemy do barbera odświeżyć. No, Jak ci się podoba w Szczecinie? No, jeszcze nie wiem. Dopiero się tutaj poznaję miejscówki, ale fajne miasto. Fajne. Teraz mieszkam w okolicy takie przy lesie, nie? I tam jest tak zajebisty las, że masakra. A jak spędzasz czas wolny właśnie najczęściej? No z rodzinką, nie? Z rodzinką, do lasu, spacerek. W ostatnim czasie mocno zbijałem wagę, gdzieś tam łapałem mikrourazy, gdzieś musiałem luzować przed końcówką walki mocniej niż zwykle, spowodowanym zdrówkiem. Chciałem też dać odsapnąć organizmowi przed mocnym ścięciem wagi i stwierdziłem, że na chwilę obecną to waga lekka to będzie dobry ruch, posunięcie. Zobaczymy, czy to będzie dłużej, czy krócej, ale nie powiedziałem ostatniego słowa w kategorii piórkowej, tego jestem pewien. Chcę się zapisać na karcie historii w KSW, w piórkowej i w lekkiej. Jak pokonam Romka Szymańskiego, to będę w top 5 w lekkiej. W piórkowej jestem top 2, więc no czego chcieć więcej, tylko walczyć, trenować, wygrywać, podbijać KSW.
w 2 kategoriach wagowych. Względnie co się wydarzy w klatce, chcę wyjść z klatki spełniony, dobrą dać walkę, mądrą dać walkę, skupiony być podczas pojedynku, być szybki, dynamiczny, nieprzewidywalny i myślę, że Romek również chce dać jak najlepsze widowisko, zwłaszcza, że wyrasta po przegranych walkach, ja po jednej walce i każdy z nas chce zmazać tą plamę ze swoich poprzednich walk. Bardzo dobry ma boks, bardzo mocny ma lewego sierpa, dobry ma lewy sierp, dobrze bije low kicki, dobrą ma parter, dobrze obala, jest kompletnym zawodnikiem, który trzeba naprawdę, Kacperu trzeba bardzo mądrze, taktycznie podejść do tej walki. Dzisiaj naprawdę mocne rundki nas czekają. Obserwator, head coach na pewno podwójnie motywuje do pracy, więc działamy z chłopakami z WCA i co? Zaczynamy się powolutku rozgrzewać. Sebastian robi przede mną sparingi, ja po Sebastianie. Wchodzą do nas co rundę nowy sparring partner, aby dociągnąć jeszcze mocniej nas w tych ostatnich 3 tygodniach przed KSW 107. Seven. Takim jesteś fanem tych jednorękich bandytów? Czy skąd takie tatuaż? Moja szczęśliwa ręka po prostu. Nigdy w życiu nie grałem na maszynach, nie? Naprawdę, tak. Trzonka identyczna. Bo taka miała być. Taka miała być. No i to wiesz, jednoręki bandyta, może mam 2 ręce, ale ta ręka jest szczęśliwa. Ale to jest nawiązanie właśnie do jednoręki? Jest nawiązana, no. Ręka szczęścia. No jesteśmy my pod barberem, do barbera wchodzimy. Dobra, siemano. Tak, tam. Co tam, jak tam? Mistrzu. Urodziłem się w takiej patologicznej rodzinie. Do 7 roku życia to żyłem z matką. Potem trafiłem do takiego internatu, to się tak nazywa. Nie? I tam mogliśmy być 5 dni w tygodniu, a na weekendy to się matka musiała nas zabierać. Nie? No i tak ja tam żyłem 6 lat. Nie? W 12 lat mnie stąd wygonili za akcję, którą nie ja zrobiłem. Tam się podpalili mu pierwsze piętro, było ognisko, masakra, akcja była mocna. No i administracja tego internatu wszedli, patrzą na nas, mówią, ty, Poleszczuk, to zrobiłeś i wypierdalasz stąd, nie? No i z tego czasu musiałem wrócić do matki, matka się zajmowała się swoimi rzeczami, nie? No i od tego czasu zacząłem tak się żyć na ulicy, nie? Ulica. Musiałem ogarniać się, nie? I tak się kręciło się. Ciężkie czasy, nie? Waliłem solówy, dosyć często. No i co, w wieku 18 lat ziomki mi mówią, ty, tutaj jest jeden Czeczen, sportowiec, uważaj na niego. Ja mówię, co to za Czeczen taki, nie? Przecież ja boksuję dobrze i wszystko będzie dobrze. No i co, spotkałem się, on mi mówi, dawaj, idziemy na trening. Normalnie zagadaliśmy, od razu ziomkami zrobiliśmy i poszedłem na MMA i zakochałem się w to. Później trener mówi, ty już 4 miesiące chodzisz, nie płacisz za salki, dawaj stąd. I to skończyło się mój trening. Później po tym znalazłem takiego trenera, to się Aleksander Michalec, Maninienko Aleksander Michalec. Привет ему передам. Михалыч, я с тобой, там все дела. No a ten Michalec wynajmował klatkę na różne te zawody itd., nie? I on tam dosyć często jeździł na te zawody. Było tak, że co tydzień jeździli tam. No i ja zacząłem z nim trenować i on nie był jakimś tam mega trenerem, nie? Był taki bardziej po prostu jego pasja. Lubił tam przychodzić, miał swoją salę
I kręciliśmy, sparowaliśmy tam, taka wiesz, taka old school, tak przychodziliśmy, tylko sparingi robiliśmy. No i zaczął mnie wozić na te zawody, żeby pomagał mu tę klatkę zbierać. Zbieraliśmy tę klatkę całą noc i startowałem na tych zawodach, no i tak się kręciło się, jeździłem, biłem się. I później on mi dzwonił, tam mówię, ty zawodowo nie chcesz startować? Były różne akcje, nie, że na te zawodowe walki tam przyjechałem raz, nie było w kategorii 7-7, zawodnik nie przyjechał, nie. Wchodzi ten matchmaker, czy tam tej gali, nie, to tam była gala taka. I ja mówię, ty wypadł mi ten ziomek, nie, 7-7, kto chce zamienić jego? I pyta się, nie, a ja w 6-6 startowałem. Ja mówię, ty dawaj mi to, jeszcze zapłać mi za to tam parę stów, nie, ja jestem. On mówi, ty wygraj jeszcze teraz, które masz, nie, ty jeszcze za mały jesteś. Ja mówię, okej. Ja wyszedłem, znokautowałem typa i on mówi, okej, dobra, to dawaj, wpadaj na 7-7, walka wieczorem. No, ja dostałem wtedy mocno. Anton Radczenko, z nim walczyłem. To jest tak duży chłop do mnie, że masakra. Jak zajebał mi sierpa, mi się zgasło światło. No, się dobrze pamiętam. To się wychodziło jak wychodziło, to nie było żadnego sportu, to była taka stylowa na zawodach, nie? Ja nie ogarniałem nic. Byłem tragicznym ogólnie pod względem dyscypliny czy cokolwiek. Nie chodziłem na treningi, pod klatką piłem, ćpałem szlugi. Dzwoni mi trener, mówi, ty dawaj na zawody, dawaj, jedziemy tam. No i tak to się kręciło się do tego momentu, jak mi ten Ayub znowu pisze, nie męczy cię to, że ty cały czas dostajesz w p***e. Ja mówię, no a co się? I z piwem stoję. Pamiętam, piwo, przyjechałem na zawody, najebany masakra, no tragedia. Wiesz, przypominam sobie, to jest tragedia. No i Ayub za mnie wziął się, nie? My wzięliśmy do tego Michałysza na salkę, zaczęliśmy trenować. No i tak Ayub mnie wziął pod skrzydełko swoje i zaczęliśmy trenować. No, w 2019 roku to zaczęło się wszystko. No, od tego czasu mniej więcej zacząłem trzymać tę dyscyplinę i sport ogarniać. Nie? Dzięki. No, dziękuję ci, Mordzia, no. Zapraszam do tego barbershopu. Tu się zajebista atmosfera. Możecie napić się drinka. Tutaj możecie jeszcze liścia dostać, jak będziecie zaspani, nie? Łydki. To się wkręciłem, że jestem tajem, w lesie biłem po drzewach. I pozbijałem sobie. Akurat przybysza oglądałem, przybysz tam coś kopał po tym w Tajlandzie, więc mówię, muszę się spróbować też pobić po drzewach. Ale to dosyć nieprzyjemne. Dwóch na dwóch? Jeszcze, czekaj, kije jeszcze dajmy im. Niech się kijami napie. Nie, uczą się. Albo jeden z kijem, a trzech normalnie. Przygotować się. Czas, poszło. Trzeba kontroli, nie daje mu uderzać. 40 zostało. Ręce, 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 Sebastian. Czas. Skup się, żeby ciebie nie prowadzili, ok? Szukaj sobie czasu, dobrze? Chcielibyśmy 14 czerwca pokazać, że ta współpraca jeszcze mocniej klei się i będzie jeszcze lepsza walka. Ruszaj się cały czas, poszukuj trochę, dołóż te wody. Przednia ręka pracuje, zamyka, nie daj mu tak zamykać siebie. Ja zaraz zatrzymam się Adama i Kacpra. Robicie luźnie, albo zaraz będzie zerwanie sparingu. No jak to wygląda u zawodowca, tak jest niestety. Automatycznie się podkręca. No ale potem zwolniliśmy. Muszę kontrolować, to nie jest tak, że każdy może robić co ma ochotę. Nie rób tej rzeczy. Czas. Spróbuj złapać teraz oddech więcej. Wszystko dobrze robisz. Mniej ciosu zadawaj, żeby odpocząć. Podnieś się. Masz jeszcze jedną rundeczkę. Tylko W sumie nie masz- rozluźniaj się. To trochę sobie odpocznij, sobie pracują. Te rzeczy, jak I jesteś na klatkę zmęczony, piersiową. nie rób tej Było pracy. fajnie Dobrze? zrobiłeś. Zrób to pięścią. I jak będziesz robił pięścią, to będziesz sięgał.
Nie sięgasz, bo ubijesz łokciem. A nie masz dystansu na to. Mi było ciężko skończyć Olekseja. Twardy gość, bardzo twardy. Myślę, że może to potrwać 5 rund. Jeśli to potrwa 5 rund, to będzie fajna walka. Jeśli się skończy wcześniej, to będzie początek będzie mocny, bo Oleksej wchodził mocno, ja tego się wtedy nie spodziewałem. Wiesz, no to jeśli wejdzie tak, no to może się skończyć wcześniej. Bo Sebastian też ma się uderzyć, jak skończyć, w parterze też bardzo ogarnięty jest. Tu będzie czyste MMA. Hej, wyluzuj, chłopaków.